Cześć. Tęsknicie za latem? Ja jeszcze nie, bo czekam na narciarskie wyprawy, ale zdaję sobie sprawę, że wielu wędkarzy już myśli, co to będzie latem. Chciałbym Was zabrać w taką troszkę wspominkową wyprawę nad Bóg i nad brzegiem letniej rzeki zaprezentować kilka leszczy. Film w pierwszej części jest troszkę przegadany, więc jeśli nie chcecie posłuchać gadania i moich wniosków, to przywincie sobie tam po 27 minucie, czy tam 26. Zaczyna się już takie dobre wędkowanie. Trochę czasu mi to zajęło, zanim dowiedziałem się, o co z rybą chodzi. Tak, może nie do końca, ale już później to wędkowanie było bardzo poukładane i dużo ryb było złowionych. Wcześniej to był taki czas, w którym dochodziłem, co trzeba zrobić, żeby dobrać się do ryb. Także zapraszam na film. Idę jutro na ryby, więc jest wieczór. Przygotuję sobie zanętę, żeby rano nie tracić czasu. Mam ze sobą nową zanętę od Sonobise, Sweet Skimmer Dark. Pierwszy raz będę używał tej zanęty, chociaż jak widzicie, jedna paczka jest już otwarta, bo wcześniej tak organoleptycznie ją sprawdzam i bardzo mi się podobała. Także przygotuję sobie 2 opakowania. Trzecią paczkę wezmę ze sobą, jakby była ławica, żebym miał w razie czego zanętę. No i zobaczymy, jak ona się sprawdzi na wiślanych leszczach. To jest półlitrowy pojemnik, więc zobaczymy, ile takich półlitrowych pojemników tutaj będzie. 3, 4, no liczmy 5. Więc na pewno takie jedno półlitrowe opakowanie śmiało mogę wlać. Myślę, że 1 do 3 to będzie dobra proporcja. Wymieszam, pozostawię, nie wiem, na jakieś 15-20 minut, żeby ta zanęta wchłonęła całą wilgoć. No i później przetrę przez sito. Tak wygląda. Tutaj, jak widzicie, kolor jest dosyć sympatyczny. Zapachu nie czujecie, ale też jest bardzo przyjemny. Utworzyły się grudki, tak jak to zawsze jest po nawilżeniu tej mieszanki. Natomiast zaraz Wam pokażę końcowy efekt po przetarciu przez sito. Nastąpiła mała zmiana planów. Miałem jechać na Wisłę. Taki był plan, ale jeszcze wczoraj skontaktowałem się z kolegą. Tak zagadałem, czy był ostatnio może na Wiśle, no i zadzwonił do mnie i mi powiedział, że był, ale nie miał brania. Że był wczoraj i nie miał brania. Więc tak przyszła wysoka woda i coś tam się wydarzyło i te ryby chyba nie chcą brać, nie wiem. Więc zdecydowałem się zmienić miejsce, przyjechałem nad Bóg. Też będzie rzeczny odcinek, troszkę wolniejszy uciąg. Ale bardzo serdecznie Was zapraszam na film z Bugu. Mój zestaw na dziś. Wędzisko Supera 3,85 do 80 gramów. To jest wędka sprzed wielu lat. Już raczej niedostępna. Ale ja lubię, jak są wielkie uciągi na rzece albo na większej odległości niż 60 metrów. To właśnie bardzo lubię tą wędkę. Do tego kołowrotek Extremity 620, plecionka 0,8. Tutaj na końcu tej plecionki mam dowiązany metrowy odcinek żyłki 0,33. O, no tutaj za słabą kamerę mam, żebym Wam tam pokazał do węzełka, ale musicie mi uwierzyć, że to jest żyłka 0,33. Chodzi o to, żeby mieć taki dosyć mocny odcinek na samym końcu. No tutaj jest zestaw końcowy. Na żyłce jest łącznik federowy i na tym łączniku zaczepiam koszyczek. Łącznik ma tę zaletę według mnie przy takim łowieniu, może tutaj za mały ciężarek jest, ale przy dużym obciążeniu ma tę zaletę, że tak nie obciąża punktowo, powiedzmy, tej linki. Jeżeli bym zastosował krętlik zwykły zagrawką, no to krętlik, tak, powiedzmy, na mniejszej powierzchni
naciska, szczególnie przy zarzucie czy przy holu na tą żyłkę. Natomiast w tym łączniku tutaj jest taki koralik, nie wiem, to ma kilka milimetrów, myślę, że ze 4 mm może to mieć. No i tak jakby ta siła jest rozłożona na tym odcinku. Dlatego wolę na rzekach stosować takie koraliki. Do żyłki mam przywiązany, nie wiem ile to jest, 15 cm odcinek federgumy 1 mm. Tutaj jest koralik, który chroni węzeł. Dostałem go od Marcina Kurzepy. A tutaj jest na końcu jeszcze dowiązana szybko złączka, żebym w łatwy sposób mógł wymienić przypon. Wspomniałem o Marcinie Kurzepie, gdy teraz mówiłem o zestawie. Nieprzypadkowo, bo to jest zestaw, który właśnie wzorowałem na Marcina zestawie. Jak byliśmy na Mistrzostwach Świata, to tego typu zestawy właśnie robiliśmy na Mistrzostwach Świata. To był tak jakby pomysł Marcina. Ja właśnie zgodnie z jego tutaj pomysłem wykonałem ten zestaw. Marcin troszkę tutaj inaczej robił, bo zamiast tej żyłki 0,33 miał gruby fluorokarbon. Ja po prostu zwykłą żyłkę zużyłem, nie miałem fluorokarbonu, więc używałem zwykłej żyłki. Ale tutaj już ta końcówka to już była bliźniaczo podobna. Zanęta trochę mi przeschła w czasie tej nocy. To jest, powiedziałbym, bardzo sucha. Zobaczcie, taka jest. Na rzeki na pewno się nie nadaje, dlatego ją domoczę. Przygotuję sobie taką partię na, powiedzmy, wstępne nęcenie i początek wędkowania, i w czasie wędkowania będę tą zanętę domaczał. Ja lubię zawsze mieć troszkę taką niedomoczoną zanętę, bo czasami, gdy się łowi krąpie na przykład, to taka, powiedzmy, półsucha zanęta bywa bardzo dobra. Mam zawsze ze sobą miseczkę, w której dorabiam sobie zanętę. Przygotowałem blendowaną kukurydzę, więc tą blendowaną kukurydzę dodam do tej mieszanki. Ona delikatnie tutaj też ją domoczy. Dodam kastery. Na razie taką skromną porcję. Trochę pinek i białych robaków. No, ta zanęta jest jeszcze za sucha, więc dolewam wody. Żeby uzyskać taką, powiedzmy, nie bardzo przemoczoną, ale dosyć mokrą zanętę. Chyba za dużo tej wody dałem, więc dodam jeszcze zanęty, żeby ją delikatnie osuszyć. Woda tutaj, no niby to jest rzeka, ale ta woda nie płynie mocno. Mam 40-gramowy koszyczek bez kolców, który bez problemów utrzymuje się na dnie, więc zdaję sobie sprawę, że tam przy dnie to prawie pewnie nic nie płynie. Więc jak dam taką mocno sklejoną, czy taką ściśniętą w koszyku zanętę, to najprawdopodobniej, jakbym chciał przerzucać, nie wiem, co 2-3 minuty, no to będę wyciągał tę zanętę tutaj z powrotem. Dlatego taka bardzo mocna zanęta. Przynajmniej na starcie to nie będę chciał takiej używać. Dodam też odrobinę ciętych dendroben. Przynajmniej na start tutaj do tej mieszanki, bo będę chciał, powiedzmy tak, zanęcić to łowisko jeszcze bez przyponu. Jakoś bardzo drobno tych robaków nie posiekałem. Też zależy mi na tym, żeby były grubsze frakcje. Chciałbym dzisiaj łowić głównie leszcze, chociaż nie będę się obrażał na żadne branie. Czy będą krąpie, czy jakieś niewielkie, czy średnie leszcze, to też będę zadowolony. No ale oczywiście jakby się trafi jakiś taki ponad 1,5 kilogramowy, 2-kilogramowy rodzynek w postaci leszcza, no to będę bardzo zadowolony. Oprócz normalnych, tradycyjnych koszyczków do łowienia zabrałem też ze sobą taki bait-up. To jest 25-gramowy koszyczek, ale mam nadzieję, że po napełnieniu go zanętą
to spadnie mniej więcej w tym miejscu, co będę łowił i właśnie tym koszyczkiem będę chciał zanęcić. 10 takich koszyczków chcę podać. Oczywiście nie będę mocno uciskał tej zanęty, tak żeby ona opadła do dna i tam będę starał się ją w miarę szybko uwolnić z tego koszyczka. Będę dodawał niewielką porcję tutaj dendroben w środek. No i tyle. Łowisko nie jest głębokie, bo kiedyś mi się wydawało, że ta woda tutaj była głębsza. Dzisiaj jak sprawdziłem, to tutaj powiedzmy w tej rynnie, w której będę łowił, to ciężarek mi opada. 45-gramowy ciężarek opadał 2,7 sekundy mniej więcej, niecałe 3 sekundy. Więc myślę, że trzech wody to tutaj raczej nie ma. Zawsze mi się wydawało, że to jest troszkę głębiej, ale nie wiem, może słabo pamiętam, jak tutaj było. Rzeczywiście ten 25-gramowy koszyczek plus zawartość spada praktycznie pionowo do dna. Więc 10 takich koszyczków sobie podam tutaj w łowisko, żeby jakoś zanęcić te ryby w moje stanowisko. Jest trochę konkurencji, bo jest wędkarzy dosyć dużo nad wodą. Także muszę się tu wyróżnić. Na razie to się wyróżniam swoim niezdarstwem. Muszę chyba gałązkę za sobą troszkę skrócić, bo zarzucając zawadziłem o gałąź. Z przyponem to na 100% będę zawadzał. Ale nic, może trzeba będzie na stojąco zarzucać z przyponem. Tutaj akurat na tym łowisku lubię łowić w rynnie. Ta rynna tutaj biegnie dosyć blisko brzegu. Zawsze tutaj mniej więcej łowiłem koło między 17 powiedzmy a tam 20 którymś metrem. Tak też za bardzo tutaj blisko brzegu się nie chcę zbliżać, bo jeszcze ze starych spławikowych czasów pamiętam, że tutaj jest faszyna przy brzegu i gdy próbowałem właśnie łowić tak na tyczkę, czyli w 13 metrów od brzegu, no to haczyłem o tą faszynę, nie mogłem za nią wyjść. 14-metrowa wędka, bo też taką tutaj łowiłem, no już czasami to było trochę lepiej, to zależało też od stanu wody. Także nie chcę tutaj ani rwać ryb w tych zaczepach na tej faszynie, ani zestawu, więc się wysunąłem za faszynę. I tak jak gruntowałem, no to ta rynna znajduje się właśnie jakieś takie od 15 do 20 metra mniej więcej. Mówię metra tak mniej więcej, no bo nie używałem kijków dzisiaj do odmierzania odległości, tylko liczę sobie obroty. Teraz mam zestaw zarzucony mniej więcej 20 obrotów korbką kołowrotka. Więc jeżeli coś by się stało, nie wiem, musiałbym odpiąć z klipa, czy splątałbym zestaw, no to drugi zestaw mniej więcej też w ten sam sposób zrobię metodą prób i błędów. Tak będę zarzucał, aż uzyskam tą odległość tych 20 obrotów. Już nie chciało mi się tutaj rozkładać kijków, poza tym miejsce jest dosyć wąskie, nie ma za bardzo gdzie te kijki tutaj wbić, żeby można było wygodnie nimi operować. Dlatego taki może oldschoolowy sposób, natomiast też bardzo praktyczny i też tak można robić. Ryby nie brały, to sobie zrobiłem przerwę na jedzenie, ale pierwsza skusiła się na przynętę. Oj. Nieduży leszczyk. No ale piękne branie, więc chyba zaliczona. Dobra, trzeba skończyć to jedzenie. Dzisiaj kuchnia poleca luksusową mielonkę. 94% mięsa. Nie zapytam, co stanowi reszta. Wykonałem z 5-6 zarzutów, złowiłem jednego tego leszczyka i tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie mam innych brań. Więc postanowiłem uruchomić Jokersa. Mam ze sobą. Pokażę Wam. Jeszcze chyba można nazwać to Jokersem, chociaż już jest bardzo zmęczony. Więc
Muszę tego jokersa jakoś rozdzielić. Tylko na gazecie mam ze sobą rozpraszacz do jokersa. To jest kupiony w sklepie Górka rozpraszacz. Bardzo fajnie można nim odseparować właśnie takiego jokersa, który już jest no nie pierwszej świeżości. Taki jest posklejany dzięki temu, że go posypiemy właśnie tym rozpraszaczem, no to on ładnie się, można go ładnie rozdzielić. Wtedy łatwiej go się miesza z zanętą. No już jest lepiej, nie jest taka zbita bryła, tylko jest troszkę rozdzielony. Może nie jest idealnie, że każda larwa jest oddzielnie, ale już zdecydowanie będzie łatwiej wymieszać z zanętą. Muszę to wszystko zużyć, zostało mi z zawodów i albo dzisiaj to zużyję, albo wyrzucę do śmieci po prostu, więc ryby nie biorą, to może to jest dobry moment, żeby właśnie zaatakować jokersem. Kiedy są trudne dni nad wodą, to jokers naprawdę potrafi zdziałać cuda. No trochę go widać w tej zanęcie. Na razie tak tylko będzie wymieszane w całej masie, ale być może będę go podawał też luzem. Właśnie gdzieś tam schowany w koszyczku. Tak jak powiedziałem, tutaj nie ma dużego uciągu, więc nie ma obawy, że jak luzem podam jokersa, że gdzieś go tam prąd zniesie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wygląda tutaj ta woda, żeby jakoś mocno płynęła. Już taki koszyczek. Nie wiem, czy to widać, jak to tam ta zawartość jego wygląda. Jokers jest widoczny na pewno. Oprócz tego dałem trochę białych robaków i pinek. Dobra, trzeba wrócić do luksusowej mielonki. W długim czasie oczekiwania złowiłem kolejnego leszczyka, nieduża rybka. Cały czas jest słabo, jakoś tak nie ma brań, nie ma żadnej sygnalizacji co jakiś czas, tak tylko bardzo rzadko widzę, że coś tam trąci, ta szczytóweczka lekko drgnie, natomiast na razie złowiłem tylko 2 ryby. Co ciekawe, teraz tą rybę, tak jak mówię, po dłuższym okresie oczekiwania złowiłem, gdy zmieniłem haczyk, bo wcześniej łowiłem haczykiem 14, miałem, tak jak mówię, jakieś wskazania, sobie pomyślałem, że może jest haczyk za mały, trzeba w większą przynętę iść, więc jeszcze wydłużyłem też przypon, żeby sygnalizacja była późniejsza. Metrowy przypon, 10 haczyk, duża przynęta, ale nic na to nie brało, nie złowiłem na to ryby, więc myślałem, że może trzeba w drugą stronę iść, więc zmniejszyłem haczyk do 16, 2 ochotki z pinką, pierwszy zarzut i złowiłem tego leszczyka. Ciekawe, czy to była kwestia haczyka, czy to jakiś przypadek. Myślę, że usiadłem też w nie najlepszym miejscu, tak mi się wydaje, bo jak powiedziałem na początku, zawsze mi się wydawało, że tu jest głębiej. Jakieś 4-5 metrów mi po głowie chodziło, a tutaj miałem niecałe 3. Więc nie wiem, czy nie usiadłem na jakimś wypłyceniu. Być może te ryby są w tych głębszych miejscach. Chyba jednak ta zmiana haczyka to na niewiele się zdała. Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie, że być może tych ryb nie jest za dużo, a ja podałem troszkę przynęt, bo mam takie podejście, że podczas łowienia w rzece trzeba dawać rybom przynęty, no bo jest jakiś uciąg, coś tam. Wiadomo, różne ryby żyją w rzece i drobne, i średnie, i duże, ale też ten uciąg, pomimo tego, że mi się wydaje, że tam przy dnie praktycznie nie ma tego uciągu, no ale zawsze jakiś ruch pewnie jest i gdzieś tam te przynęty zabiera. Tak sobie myślałem, ale być może to jest błędne myślenie, być może podałem za dużo przynęt. Takie mam przemyślenia, dwa wskaźniki mi dają do myślenia. Pierwsza sprawa jest taka, że co jakiś czas mniej więcej na tej linii, co łowię, widzę jakieś takie bąbelki, jakby się z dna wydobywały. To
tak jakby coś tam gdzieś w tym łowisku moim było. Nie mam żadnych obcierek, ale widzę, że jakiś taki łańcuszek bąbelków się na powierzchni unosi. I to mniej więcej w tej linii co nęcę. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, są też koło mnie wędkarze, no nie chcę powiedzieć miejscowi, no bo pewnie oni tacy miejscowi, jak ja tu jestem miejscowy, ale to pewnie tacy, którzy częściej tutaj przyjeżdżają. Znając życie, pewnie nie łowią z zanętą, z dużą ilością przynęt. Pewnie wkładają słyszę jak koszyk wpada do wody, no łowią zdecydowanie za ciężkimi według mnie koszykami, więc pewnie wkładają po prostu czystą zanętę do tego koszyka. Zarzucają zestaw i ten zestaw jest pozostawiony sam sobie w wodzie, aż ryba weźmie. I mam wrażenie, że mają więcej ryb. To znaczy, to nie jest jakaś tam znaczna różnica, ale zdaję sobie sprawę, że jak ktoś by z boku na to popatrzył, no to by popukał się w głowę na to, co ja tu robię. Tyle sprzętu, brak talentu, a tutaj wystarczy zwykły stołeczek, 2 wędki, wiaderko po farbie i można łowić ryby, więc być może błędem jest dodawanie tych przynęt do zanęty. I taki mam chytry plan, żeby troszkę tutaj te ryby tutaj podejść. A mianowicie, no skoro mam już to zanęcone miejsce i mam podejrzenie, że te ryby gdzieś tam się kręcą, no to jest plac, w którym jest dosyć dużo przynęt, więc trudno mi jest te ryby złowić, no bo one mają z czego tam powybierać sobie rzeczy do jedzenia. Założę mniejszy koszyk, nabiję go czystą zanętą, bez żadnych przynęt i spróbuję troszeczkę poniżej, zarzucę troszkę w prawo, bo nurt mam tutaj w prawą stronę, więc zarzucę może metr, może z 1,5, może 2 metry w prawą stronę, więc jak te ryby będą płynęły gdzieś tam pod prąd, to pierwszą rzeczą, na którą natrafią, to będzie moja przynęta. Będą płynęły do tej, powiedzmy, zanęconej bazy zestawionego stołu i trafią na wejściu na moją przynętę. Może to będzie klucz do tego, żeby je łowić regularnie, czyli będę sobie nęcił tutaj z lewej strony, a będę łowił z prawej strony poniżej. Trzeba spróbować. Łowiłem 7-klatkowym koszyczkiem, cage'em zwykłym wielkości XL 40-gramowym, a zmienię ten koszyczek. Mam takiego cage'a 5-klatkowego, 40-gramowego, to jest MK, więc taką emeczkę, dużo mniejszy koszyk. Sama zanęta, bez przynęt. Zastanawiam się jeszcze, co na haczyk założyć, bo wydawało mi się, że może duża przynęta rybom przeszkadza, ale nie. Nie wiem, taką bezpieczną przynętę, powiedzmy ze 3-4 ochotki i pinkę założę. No leniwie ten Bóg się tutaj sączy, tak. Bardzo wolny uciąg jest. Myślałem, że po opadach, które były na początku tego tygodnia, pod koniec tamtego tygodnia, że woda w Bugu wzrośnie. Wisła przybrała i to dosyć znacznie, więc myślałem, że na Bugu też ta woda wzrośnie, ale no, chyba dosyć niski stan jest. Uciąg jest bardzo wolny, leniwy. Było jakieś delikatne wskazanie, ale to nie było do zacięcia. Nie wiem, czy ryba trąciła o plecionkę. Teraz to miałem wrażenie, że to było branko. Delikatne, ale branie. Teraz zobaczę po przynęcie. Nie, przynęta taka jest, jak była. Więc chyba muszę czekać na jeszcze pewniejsze branie. Ale coś się zadziało, więc może to będzie sposób, żeby łowić poniżej miejsca nęcenia. Łowiąc na spławik w rzece oczywiście, bardzo często się łowiło na przepływankę przecież. Nęciłem mniej więcej przed sobą, troszkę poniżej siebie, a łowiłem dużo poniżej siebie ryby i powiedzmy w kulach nie było brań, tylko te ryby gdzieś tam się ustawiały dalej. Być może to jest taka sama sytuacja. Jakoś nie jestem przekonany do łowienia takiego, powiedzmy, tradycyjnego polskiego łowienia, że wędkarze zarzucają 2 wędki i pół godziny czekają na branie i przerzucają wędki, no tak jak się uda.
Wydaje mi się, że takie rzeczne łowienie to jest łowienie aktywne. Tu cały czas trzeba przerzucać zestaw, żeby coś się działo. Jestem w stanie zrozumieć takie oczekiwanie, jak się łowi na przykład, nie wiem, no duże leszcze, więc być może te ryby wymagają długiego czasu oczekiwania, że trzeba zarzucić zestaw, wtedy założyć większy koszyk, więcej tej zanęty, żeby ona dłużej na tym dnie pracowała. Ale przy jakichś takich średnich i niewielkich rybkach, no to trzeba łowić bardzo aktywnie, tak mi się wydaje. Takie mam doświadczenia, że nie można zbyt długo przetrzymywać zestawu w wodzie. Ryby nie biorą, ale mogę tutaj podziwiać przyrodę. Tak po drugiej stronie, tamten drugi brzeg, tak jak przede mną, to jest absolutnie niedostępny z brzegu. To jest w ogóle wyspa tam po drugiej stronie, ale nawet jak ktoś by chciał tam, nie wiem, przejść tym brzegiem czy coś, to on jest całkowicie niedostępny. Jest porośnięty lasem, inną roślinnością, taką nadwodną. I tak jakby to koryto tutaj idzie blisko tego brzegu, tam się później wypłyca i jest taki, nie wiem, ze 30-metrowy pas takiej płytkiej wody. Ja rano obserwowałem czaplę, która sobie tam po prostu brodziła i zbierała pokarm. Są tam kaczki. Tam o świcie jeszcze widziałem gęsi. Gdzieś tam w międzyczasie jakiś bielik mi tu przeleciał nad głową, więc takie dodatkowe mam atrakcje. Czy dodatkowe, na razie to są jedyne atrakcje, bo dodatkowe to by było jakby ryby brały. No kurczę, poniżej to w pierwszym rzucie coś tam się zadziała, a teraz już jest cisza. Czy może muszę się trochę zbliżać, no bo ten pierwszy mój rzut był bliżej miejsca nęcenia, teraz trochę jeszcze bardziej na prawo, być może za bardzo na prawo jeszcze muszę się troszeczkę zbliżyć do tego miejsca nęcenia. O, złapałem jakieś śmieci, nie, odpłynęły. Dobra, mały haczyk to chyba nie jest dobry pomysł, bo nic to nie dało. Spróbuję na duży haczyk, teraz dużą przynętę. Nie wiem, z 10 ochotek założę. Tak sobie myślę, że gdyby były krąpie, to one na te pinki by się skusiły. Więc być może są leszczyki. One lubią ochotkę. Od razu jest reakcja. Mam leszcza, więc branie po minucie. Także te ryby były, ale potrzebowały dużej, wyraźnej przynęty. Ja tutaj trochę błądziłem z tymi małymi przynętami. O, to będzie taka rybka, po jaką tutaj przyjechałem, mam wrażenie, to już nie będzie takich chlapaczek. Piękne jest to nasze wędkarstwo, że trzeba za każdym razem dochodzić, o co tym rybom chodzi. To musimy złapać trop, mam nadzieję, że będą też kolejne ryby, co by było potwierdzeniem tego, o czym myślę, o czym mówiłem. O, piękny złoty leszcz. Oj, piękna rybka, piękna. To jest to. Już ciężko mi go złapać. Jedną rękę, jeszcze haczyk wypadł z pyska i zaczepił podbierak. Więc muszę go tutaj najpierw odhaczyć podbierak. Myślę, że ryba z 1,5 kg spokojnie. No. Nie zrób teraz głupiego ruchu, bo mi krzywdę zrobisz tym haczykiem. Ojku. Zobaczcie. Taki leszcz. Dobra, wypuszczam go, bo trochę chcę szaleć. Wypuściłem rybę i znowu zarzuciłem zestaw, ale na razie jest cisza. Być może znowu muszę zacząć donęcać, no bo ten trop, że no, błędem moim było to, że zastosowałem, nie wiem, za dużą przynętę, czy za duży haczyk, czy łowiłem nie w tym miejscu, co potrzeba. To no, za mało ryb na razie, żeby takie 100% wnioski wysnuć, no ale
dosyć szybko ta ryba wzięła po zarzuceniu na tą dużą przynętę, więc można przypuszczać, że skoro wzięła na dużą przynętę, no to te ryby są na żarciu. To nie jest tak, że one gdzieś tam wybierają, tylko do wody wpadła duża przynęta, została od razu dobrze zlokalizowana i nastąpiło branie, więc to też jakoś tam mi wskazuje kierunek, że być może jednak to, od czego zacząłem, czyli to takie nęcenie dużym koszyczkiem z dużą ilością przynęt, to jest dobry trop i trzeba do tego wrócić, tylko że mówić też na bardzo dużą przynętę. Być może ja mówiłem na wcześniej na dużą przynętę, nie wiem, 3 białe rybaki zakładałem, czy nie wiem, dwa gnojaczki, no to już jest naprawdę bardzo wyraźna przynęta na dnie, ale być może te gnojaczki nie do końca tym leszczom pasują, może one wolą pęczek ochotek dzisiaj. Przynajmniej w tej fazie łowienia ten pęczek może będzie dobry, więc w tym kierunku teraz będę szedł. To jest kolejna ryba. Znowu szybko branie. A teraz zmieniłem koszyk. To co wspomniałem, że trzeba to łowisko chyba donęcić. Zacząłem już łowić większym koszyczkiem. Do koszyczka Jokersy. O, i spadł. Jokersy dendrobeny. Piękne leszczowe branie było takie. Szczytówka chodziła elegancko. No ale nic, ryba wygrała tym razem ze mną. Dobrze jest reakcja, że coś się dzieje, to jest bardzo pozytywne. Na razie jeszcze nie mam pełnej komunikacji z tymi rybami, nie znalazłem jeszcze z nimi takiego wspólnego języka, żebym mógł powiedzieć tak, to jest dobre łowienie, ale mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Zdążyłem ustawić kamerę z drugiej strony, że mi się mikrofon niestety nie połączy. Ale mam nadzieję, że będziecie słychać z tego mikrofonu, który jest w kamerze. Przełożyłem kamerę na drugą stronę, żeby troszeczkę zmienić kadr. Od razu nastąpiło branie. To jest kolejny leszczyk, ten to taki kanałowy, można powiedzieć. Przyzwoity kanałowy. Dosyć gruby. W tym kadrze może tego nie będzie widać, ale będziecie widzieli, że jestem chociaż nad wodą, bo w tamtym sobie zdaję sprawę, że nie było widać, że jestem nad wodą. Jeszcze ostatni rzut. Oka na rybkę. Niech płynie. Mam nadzieję, że mikrofon mi się zaraz połączy. O, połączył się, całe szczęście. Używam nowego mikrofonu i na razie nie jestem z niego zadowolony, muszę przyznać. Bo żyję własnym życiem. Raz się łączy szybko, raz nie może się w ogóle połączyć. Nie wiem, o co tu chodzi. Jest kolejna ryba. Kolejna ładna już. Ponad kilogramowy złoty leszcz. Z mojej strony wygląda pięknie. Zdaję sobie sprawę, że tamta kamera może nie wyłapywać piękna tej ryby, bo słońce jest w drugą stronę. Może jeszcze spróbuję inaczej tą kamerę ustawić. Jak przyjdzie taki moment, że te ryby uznam, że tak się już fajnie ustawiły i łowię je regularnie, to wtedy będę próbował też innych przynęt. Na razie te 10 ochotek to jest dobry temat. Mam ze sobą gnojaczki z własnego kompostu, tak po cichu na nie liczę. Piękne, ruchliwe, czerwone robaczki, ale nie było na to na początku ryby, więc być może przyjdzie na nie czas później. Na razie chcę tak jakby przekonać się, że te ryby są ustawione, biorą i wtedy będę mógł stwierdzić, że ta przynęta jest dobra, czy nie. Już nie kombinuję to, co mówiłem, że będę nęcił przed siebie, łowił niżej. Łowię w tym samym miejscu, co nęcę. Więc za każdym razem staram się zarzucić koszyk w to samo miejsce. Brania piękne.
Oj, tego mi było trzeba. Takiego wędkowania potrzebowałem. No nic, może jeszcze tą kamerę jakoś przestawię. No dobra. Chyba jakoś stoi. Nie wiem, czy tak będzie lepiej. Może rybę będzie lepiej widać w słońcu, jak pokażę. O, woda gdzieś tutaj widzę. Się pojawia. Tutaj. W oczekiwaniu na branie przygotowuję sobie porcję przynęt. Teraz do koszyczka wkładam tylko i wyłącznie cięte dendrobeny i jokersa. Tam jest trochę pinek w tej zanęcie. Coś tam chodzi, ale to są śladowe ilości przynęt. Brania te, które miałem, to były od minuty do 3 minut, więc dłużej jak tak 4-5 minut nie czekam, tylko przerzucam zestaw. Nie wiem, być może to jest błąd, być może dłużej powinienem czekać, no ale to dam sobie jeszcze chwilę takich częstych przerzutów. Jeżeli się nic nie będzie działo, no to wtedy być może trzeba będzie dłużej czekać na branie. Ewentualnie zmniejszyć też ilość przynęt w zanęcie. W czasie oczekiwania to jest dobry moment, żeby właśnie te przynęty dodać. Jeżeli dodaję chyba się pospieszyłem, było branie teraz, ale za szybko zaciąłem. No, przynęta nieruszona. Zdecydowanie za szybko. Muszę czekać na pewne branie. Tak jak to robili chyba Litwini na Mistrzostwach Świata na Litwie. Ja akurat tego nie widziałem, ale ciekawą historię opowiadał Janusz Lange. Janusz, jak będziesz oglądał, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Janusz w bardzo wesoły sposób opowiadał, jak łowił Litwin w pierwszej turze, bo obserwował go właśnie w sektorze B. Później ten Litwin z pierwszego dnia wygrał sektor, drugiego dnia był drugi. Było wskazanie, ale czekam. I zdobył w sumie wicemistrzostwo świata. Ale wracając jeszcze do opowieści Janusza, no to Janusz opowiadał, że ten Litwin łowił w następujący sposób. Miał zarzuconą wędkę i łowił bardzo spokojnie. Ten jego spokój polegał na tym, że miał wskazanie na wędce, ta wędka mu, ta szczytówka chodziła. On nadal tego nie zacinał, nie wiem na co czekał, natomiast no czekał z tym zacięciem, nie spieszył się. Nawet Janusz opowiadał, że był taki śmieszny moment, że ta szczytówka chodzi, a tam temu Litwinowi krzyczą za plecami: bracie, masz branie leszcza, zacinaj, branie leszcza. A on tylko się obejrzał, tak wyczekał i po kilku sekundach dopiero wziął wędkę i zaciął, więc można powiedzieć, że od momentu zauważenia brania to minęło kilkanaście sekund i dopiero wtedy zacinał, jak już widział, że ta ryba jest zacięta. O, tak jak ja teraz mam. O! I jest leszcz. Nie ciąłem w pierwsze tempo, tylko poczekałem, żeby parę razy ryba ruszyła tą szczytówką. No i znowu branie, minuta 50. Więc chyba to jest dobre to, co teraz robię. No zadowolony jestem z tego łowienia. Fajne ryby są. Myślałem, że te leszcze będą mniejsze. Tu prawie każdy ma ponad kilogram. Nie wiem, czy teraz będziecie lepiej go widzieć. Trochę chyba lepiej. Może w długości tak nie wygląda, że on duży jest, ale musicie mi uwierzyć, to jest taka dosyć ciężka ryba. Okrągła. Więc na moje oko ma ponad kilogram. Chyba jedna dzisiaj z ryb, które złowiłem, nie miała kilograma, tak to wszystkie pozostałe miały ponad kilogram. Więc
fajne, satysfakcjonujące łowienie. Troszkę trzeba było popracować nad tymi rybami, ale teraz mam wrażenie, że tak to łowienie się robi bardziej poukładane. Czyli z takich ważnych rzeczy ta przynęta 10 ochotek. Jak jeszcze parę leszczy złowię, to powiedziałem wcześniej, wrócę do tych gnojaczków moich, bo na nie najbardziej liczę i chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście one też będą dobrą przynętą. No bo skoro dodaję dendrobeny, no to ryby je też tam zjadają, to też im pasuje. A jak już tak zaczną żerowanie na dobre, to też właśnie te gnojaczki bywają dobre, ale może nawet dendrobeny, też taką przynętę spróbuję. Tylko to trochę w późniejszym jeszcze czasie. Dam sobie jeszcze kilka brań, kilka holi leszczy, bo to jest niezła frajda. Jak już tak będę miał, powiedzmy, co zarzut rybę, to wtedy zmienię. Moment oczekiwania na branie to jest właśnie dobry moment, żeby sobie przygotować porcję przynęt na kolejny zarzut. Czyli biorę taką pecynkę Jokersa, podobną taką część ciętych dendroben. Te dendrobeny teraz siekam drobniej niż na początku. Na początku to były dosyć duże kawałki, a teraz już tak dosyć drobno posiekałem dendrobeny. Stopień posiekania dendroben, tego chyba nigdy nie mówiłem, reguluję sobie liczbą nacięć. Liczę te ruchy ręki, ile ich wykonam. Więc jak chcę posiekać, nie wiem, na grubo, to wykonuję kilka lub kilkanaście tych nacięć. Natomiast no tak jak teraz, to około 50 tych nacięć wykonałem. Dendrobeny też przepłukuję. Akurat trzymam je na sitku, żeby ten sok z nich się wylał. I mam takie wrażenie, że szczególnie w takie ciepłe dni, to chyba takie dłuższe przetrzymywanie tych dendroben w ich naturalnym soku to nie jest takie dobre. Tak jakby to się szybciej psuje, coś się z tym złego dzieje, więc jeżeli miałbym dodawać dendrobeny z sokiem, no to wolałbym wrzucić dendrobeny do zanęty, w tej zanęcie je pociąć, tak jakby przed kolejnym zarzutem, czy powiedzmy na 2-3 zarzuty sobie taką porcję przygotować. Natomiast jak sobie przygotowuję taką porcję dosyć większą, gdzie powiedzmy, nie wiem, raz na pół godziny docinam dendrobeny, no to wtedy wolę sobie te dendrobeny przepłukać. Już kolejny rzut spokojny, bez ryby, więc jeszcze cały czas tak próbuję te ryby rozgryźć, albo być może tak trzeba, że na przykład po jednej rybie trzeba zrobić 2-3 takie bardzo szybkie zarzuty, żeby znowu to łowisko donęcić i w trzecim rzucie dopiero polować na właściwą rybę, wtedy już zostawić na dłużej. Ależ teraz miałem potężne branie. Na chwilę się odwróciłem, aż mi zatelepało tu stanowiskiem. Jest kolejny ładny leszcz. Tym razem już zmieniłem przynętę na te gnojaczki, o których wspominałem. Jest ładna ryba. Jeszcze się nie pokazał. Ładny leszczyk. Może nie największy dzisiaj, ale taki nieskazitelny, czyściutki, ładny. Piękna ryba, z tą sobie zrobię zdjęcie. No pewnie zassana przynęta. Niewiele jej zostało. Także ostatnie spojrzenie. Dwa gnojaczki na haczyk, zastopowane białym robakiem, żeby się tam gdzieś nie zsunęły. Zobaczcie, jaka przynętka. Na mojej koszulce będzie lepiej ją. Taka żmijka się wije. Branie było niesamowite branie, jak to zatargało kijem teraz. Szkoda, że całego brania nie widziałem, bo tak jak mówię, zagapiłem się troszkę. Miałem głowę odwróconą w drugą stronę i tylko poczułem, że mi całe stanowisko chodzi. Jak zobaczyłem, co się dzieje z wędką, to
była radocha. Myślę, że mógłbym przeczekać to branie tak jak ten Litwin. Znowu coś mi chyba haczyk trzymało na dnie, bo tak podniosłem i czułem opór. A tam chyba muszelki zbierają, bo widzę, że haczyk jest troszkę rozgięty. Brania nie było. Zacząłem trochę kombinować z przynętami po złowieniu tego leszcza na te gnojaki, ale już później na te gnojaki nie miałem brania. Zmieniłem przynętę, 2 białe robaki. I jest kolejny leszcz. Też piękna ryba. Ładne te ryby. Brakuje mi trochę takiej regularności, żeby te brania były częstsze, ale i tak nie narzekam. Fajne wyjście na wodę. Brania są niesamowite. To jest piękne w rzecznym łowieniu. Ten lecz weźmie to szczytówę ugina jak należy. Nie ma żadnych wątpliwości, czy to jest branie, czy nie. I to jest magia kina. Przed chwilą byłem w krótkim rękawku, teraz jestem w czapce, czyli w ciągu kilkudziesięciu minut można się ze środka zimy przenieść nad rzekę w środku lata, by później powrócić z powrotem do zimowego krajobrazu. Tak to działa. Bardzo serdecznie dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca i do zobaczenia w następnym filmie.